Korytarz w Wojskowym Instytucie Medycznym w Wesołej był zbyt jasny jak na tak wczesną godzinę. Świetlówki nie dawały ciepła, tylko kontrolę. Elżbieta Zawadzka stała przy ścianie z dokumentacją przyciśniętą do piersi, jakby papier mógł ją ochronić. Mundur medyczny miała nienagannie czysty, zbyt czysty jak na nocny dyżur. Przed nią siedziało 3 mężczyzn, mundury polowe Wojska Polskiego. Stopnie na pagonach mówiły więcej niż ich twarze. Oni nie musieli podnosić głosu. Proszę powtórzyć, powiedział najstarszy z nich, bez pośpiechu, bez cienia wątpliwości. Elżbieta powtórzyła. Powoli. Tak samo jak wcześniej. Fakty. Godziny. Decyzje. Każde słowo ważyła, jakby ważyło cudze życie. Drugi oficer uśmiechnął się krótko. Nieżyczliwie. Raczej tak, jak uśmiecha się system, kiedy wie, że i tak wygra. Pani perspektywa jest emocjonalna, powiedział. Rozumiemy to. Ale procedury są jasne. Nie była emocjonalna. Była precyzyjna, ale tego nikt nie notował. Na końcu sali stała Katarzyna Drzewiecka, młodsza pielęgniarka. Udawała, że poprawia rękaw. Nie patrzyła na Elżbietę. Wiedziała, że lepiej nie patrzeć. Proszę podpisać, powiedział trzeci, podsuwając dokument. To tylko potwierdzenie rozmowy. Elżbieta spojrzała na kartkę. Język był gładki, okrągły. Nie było w nim miejsca na prawdę. Było za to miejsce na odpowiedzialność. To nie oddaje przebiegu zdarzeń, powiedziała cicho. Zapadła cisza. Krótka, ciężka, niewygodna. Pani Zawadzka, odezwał się ten najstarszy. W wojsku liczy się zaufanie, a zaufanie buduje się lojalnością. Nie powiedział wobec kogo. Elżbieta nie podpisała. Długopis odłożyła równo, jak na musztrze. Gest był spokojny, prawie niezauważalny. Właśnie dlatego zabolał. W takim razie, oficer wstał, konsekwencje będą nieuniknione. Nie groził, informował. Gdy wyszła na korytarz, rozmowy wróciły. Kroki, komendy, śmiechy. Świat działał dalej, jakby nic się nie wydarzyło. Katarzyna zrównała się z nią na moment. Przepraszam, wyszeptała. Nie było jasne za co. Elżbieta skinęła głową. Wiedziała już, że coś zostało uruchomione. Coś, czego nie da się zatrzymać ani cofnąć. Na zewnątrz padał drobny, zimowy deszcz. Beton parował chłodem. W oddali przy ogrodzeniu stał żołnierz z jednostki Grom. Obok niego pies bojowy. Czarny, nieruchomy, uważny. Elżbieta nie wiedziała jeszcze, że ich drogi zaraz się przetną. Wiedziała tylko, że milczenie, które do tej pory chroniło, właśnie przestało wystarczać. Poranek w szpitalu wojskowym zaczął się jak każdy inny. Przekazanie dyżuru, kontrola leków, szybkie spojrzenia między personelem. Ale coś wisiało w powietrzu, coś cięższego niż zwykle. Elżbieta weszła do sali 112, gdzie leżał ranny operator Grom. Po amputacji. Zakażenie opanowane, ale trauma wypisana w oczach. Obok łóżka siedział pies, prawie nieruchomy. Tylko oczy pracowały, śledziły każdy ruch Elżbiety. Dzień dobry, powiedziała cicho. Żołnierz nie odpowiedział, ale pies uniósł głowę. Wiedziała, że to nie był zwykły owczarek. Nosił oznaczenie specjalne. Jednostka współpracująca bezpośrednio z wywiadem. Szkolony nie tylko do reagowania, ale i do rozpoznania, do podejmowania decyzji, gdy człowiek zawodzi. 2 miesiące wcześniej to ona, przypadkowo obecna przy ewakuacji, otwierała mu klatkę piersiową, gdy weterynarz odmówił. To jej ręce zatrzymały krwotok. To jej głos powtarzał: zostań, oddychaj. Nie sądziła, że go jeszcze spotka. Tym razem, kiedy podała leki rannemu żołnierzowi, pies wstał. Bez ostrzeżenia. Przeszedł kilka kroków, usiadł obok niej.
Nie warczał, nie napinał mięśni. Po prostu siedział. Obserwował. W korytarzu pojawił się dyrektor szpitala. Szary garnitur, miękki głos, chłodny uśmiech. Za nim dwie osoby z administracji. Elżbieta usłyszała tylko urywek rozmowy. Trzeba to załatwić po cichu. Dyrektor spojrzał na nią. Oceniająco. I coś w tym spojrzeniu było znajome. Tego rodzaju spojrzenie, które w przeszłości poprzedzało coś nieodwracalnego. Tego wieczora wezwano ją do gabinetu. Bez wyjaśnień. Tylko natychmiast. Weszła. Drzwi zamknęły się za nią z cichym kliknięciem. Pani Zawadzka. Dyrektor oparł się o biurko. Przesadza pani z samodzielnością. Trzeba zrozumieć, że pewne rzeczy robi się po cichu. Pacjent był zagrożony, odpowiedziała. A pani była w złym miejscu. Bez zgody, bez uprawnień. Milczała. Pani nie rozumie, w jakim układzie się znalazła, dodał tonem ostrzeżenia. Nikt pani nie poprze, jeśli się uprze. Elżbieta nie odpowiedziała. Ale w środku czuła, że właśnie zrobiono pierwszy błąd. Ten, którego nie da się już odwrócić. Za drzwiami czekał pies. Bez komendy. Bez smyczy. I nie zamierzał odejść. Następnego dnia nikt nie rozmawiał o tym wprost. Ani o spotkaniu z dyrektorem, ani o psie, który jakby samowolnie przebywał w miejscach, gdzie teoretycznie nie miał prawa być. Ale atmosfera się zmieniła. Elżbieta czuła to w sposobie, w jaki koledzy ją mijali. Za szybcy, za milczący, za ostrożni. Kiedy wchodziła do pokoju socjalnego, rozmowy milkły na ułamek sekundy, zanim z powrotem zaczęły brzmieć sztucznie głośno. Była niewygodna. Nie dlatego, że zrobiła coś nielegalnego, ale dlatego, że nie zareagowała tak, jak powinna. Nie podpisała, nie przytaknęła, nie ugięła się. Pod koniec zmiany zawołano ją do małego gabinetu zabiegowego. Drzwi były już uchylone. W środku nikogo. Tylko światło jarzeniówki i dźwięk odległych kroków. Weszła ostrożnie, z refleksem, którego nie da się nauczyć na kursie BHP. Drzwi zatrzasnęły się za jej plecami, a on tam był. Dyrektor. Stał przy umywalce, ręce oparte o blat. Pani myśli, że ma kontrolę? Spytał cicho. Że ten pies panią uratuje? Elżbieta nie odpowiedziała. Tylko oczy jej się nie zmieniły. Spokojne, ciemne, nieruchome. Tu nie chodzi o pacjentów, mówił dalej. Chodzi o porządek, hierarchię i lojalność. Ta ostatnia jest wszystkim. Zbliżył się o krok, za daleko. Elżbieta cofnęła się tylko o pół stopy, nie więcej. Zamiast lęku w jej ciele pojawiła się bezruch. Taki, którego uczysz się na misjach, gdy hałas oznacza śmierć. I wtedy to usłyszała. Za drzwiami zgrzyt pazurów na kafelkach, ciężki oddech, cisza przecięta obecnością. Drzwi nie otworzyły się gwałtownie, po prostu zsunęły się lekko, a potem cień wszedł do środka. Pies. Ten sam, którego kiedyś trzymała za żyły, rozcinające się od odłamków. Ten sam, którego przywróciła światu, kiedy inni opuścili ręce. Teraz wszedł powoli, cicho, bez dźwięku. Ale jego oczy mówiły wszystko. Dyrektor zamarł. W jego spojrzeniu pojawiło się coś nowego. Nie gniew, nie władza, strach. Wyprowadź go, warknął. Natychmiast. Elżbieta zrobiła krok w bok. Nie odezwała się ani słowem. Pies stanął między nimi. Nie warczał. Jeszcze nie. Ale w pomieszczeniu zrobiło się zimno. Nie było już powrotu. Kiedy drzwi do gabinetu zabiegowego otworzyły się po raz drugi, nie zrobił tego pies, lecz człowiek. Młody, wyraźnie zestresowany funkcjonariusz ochrony.
Zatrzymał się w progu, jakby niepewny, kogo tu właściwie ma bronić. Pies stał nieruchomo między Elżbietą a dyrektorem. Ciało napięte, ale nie w ataku, w decyzji. Oczy wbite w jedną twarz. Tę, która przed chwilą mówiła z wyższością, teraz milczącą, spoconą, przełykającą własny oddech. Elżbieta spojrzała tylko raz. Na psa. Krótkie kiwnięcie głową. Nie komenda. Potwierdzenie. Pies wycofał się pół kroku, ale nie zniknął. Po prostu usiadł. Gotów. W ciszy, która miała głośność detonacji. Po chwili gabinet zaczął się zapełniać. Najpierw ochrona, potem lekarka z dyżuru, wreszcie ktoś ktoś z administracji. Żaden z nich nie wiedział, od czego zacząć. Dyrektor podjął próbę kontroli. Ten pies mnie zaatakował. W miejscu pracy. To skandal. Wskazał palcem Elżbietę. To przez nią. Ona go sprowadziła. Ale nikt nie pisał protokołu. Nikt nie potwierdził jego słów. Wtedy padło pytanie z ust jednego z pracowników technicznych, który przybiegł, słysząc zamieszanie. A kamery? Mamy zapis z korytarza. Cisza. A potem nagły ruch. Ktoś wybiegł. Ktoś zadzwonił. Ktoś, być może pierwszy raz, nie był pewien, czy lojalność wobec systemu jest mądrą inwestycją. Wieczorem Elżbietę poproszono o złożenie oświadczenia. Nie w gabinecie, nie w sali konferencyjnej, tylko w pomieszczeniu bez oznaczeń, gdzie ściany były zbyt czyste, a lampa świeciła zbyt prosto. Proszę powiedzieć, co pani widziała? Odezwał się jeden z przesłuchujących. Nie miał identyfikatora. Drugi nawet nie spojrzał jej w oczy. Elżbieta powiedziała wszystko. Bez ozdobników, bez dramatyzmu. Tylko fakty. Jak na polu walki. Rana, lokalizacja, działanie. Gdy skończyła, nie padło żadne pytanie. Proszę nie opuszczać terenu szpitala. Usłyszała w odpowiedzi. Będziemy w kontakcie. Pies czekał przed drzwiami. Usiadł, gdy ją zobaczył. Potem wstał i ruszył przy nodze. Tego wieczora, w szpitalu pełnym ludzi, świat po raz pierwszy się zawahał. Kto właściwie tu był zagrożeniem? I dlaczego pies wiedział to wcześniej niż ludzie? W ciągu kolejnych dni szpital zamilkł w nowy sposób. Nie był to zwykły szum instytucji, ten pozostał. Dzwonki, wózki, kroki. Ale rozmowy, spojrzenia, decyzje. Wszystko jakby zawieszone w czasie. Elżbieta pracowała jak zawsze. Punktualna, skrupulatna, nieustępliwa. Ale teraz nikt nie traktował jej jak tej nowej z ambicjami. Była obserwowana, z rezerwą, z niepokojem, z czymś, co wyglądało na strach. Pies nie opuszczał jej na krok, oficjalnie, tymczasowo przypisany do ochrony oddziału. Nieoficjalnie. Po prostu został tam, gdzie sam uznał za stosowne. Administracja milczała. Dyrektor nieobecny. Zamiast niego pojawili się pełnomocnicy, zastępcy, osoby, które miały udawać, że wszystko działa normalnie. Pewnego ranka Elżbietę poproszono na rozmowę. Gabinet był inny, zmieniony. Nie z obawy przed nią, z obawy przed sytuacją, która wymknęła się spod kontroli. Przed nią siedziała prawniczka z Warszawy, gładko uczesana, bez emocji. Otworzyła teczkę, zbyt szybko. Pani Zawadzka, zaczęła chłodno. Obecnie badamy przebieg zdarzeń z udziałem pacjenta, pracownika administracji i jednostki K9. Nie doszło do ataku, odparła Elżbieta. Doszło do interwencji. Definicje są płynne, padła odpowiedź. Nie dla lekarza, ani dla psa bojowego. To było zbyt mocne. Prawniczka spojrzała na nią inaczej, już nie z wyższością, z kalkulacją. Czy była pani wcześniej związana z jednostkami wojskowymi?
Byłam sanitariuszką w bazie w Afganistanie. Prawniczka zanotowała coś zbyt szybko, jakby czekała właśnie na to. A pies? Przyszedł sam. Dlaczego do pani? Elżbieta odpowiedziała spokojnie, bo kiedyś zatrzymałam jego krwotok, a on zapamiętał, co to znaczy być uratowanym. Zapadła cisza. Potem drzwi się otworzyły. Ktoś wszedł bez pukania. Mężczyzna bez munduru. Ale jego postawa mówiła wszystko. Dawny wojskowy. Teraz z ABW. Potrzebujemy pani danych, powiedział bez wstępów. I dostępu do dokumentacji operacji z sierpnia. Prawniczka zbladła. To nie jest w naszej jurysdykcji, zaprotestowała. Właśnie dlatego tu jesteśmy, odpowiedział mężczyzna spokojnie. Elżbieta wiedziała, że właśnie przekroczono linię. Już nie chodziło o nią. Ani o psa. Chodziło o system, który za długo nie słuchał. I nagle coś w nim zaczęło pękać. Pęknięcia nie były spektakularne. Nie było alarmów ani transparentów. System nie upada z hukiem. Zaczyna się od szeptów, pustych miejsc na liście obecności, poleceń wydawanych ustnie, bez śladu na papierze. Elżbieta to znała. Tę ciszę, która poprzedza zmianę. Widziała ją w bazach za granicą. Teraz widziała ją na polskim oddziale chirurgii. Pies trwał u jej boku. Nie jako symbol, jako instynkt. Reagował tylko wtedy, gdy napięcie w powietrzu wzrastało poza normę, gdy ktoś podchodził za blisko, gdy spojrzenie niosło nie pytanie, lecz osąd. Przełożeni Elżbiety zaczęli być uprzejmi w sposób przesadny. Jej grafik zmieniano nagle, jakby przypadkowo. Prosili o obecność na zebraniach, które wcześniej ją omijały. Ale w ich oczach było jedno pytanie. Czy ona wie więcej niż mówi? Wiedziała. Wiedziała, że nagranie z kamery zniknęło z wewnętrznego serwera, zanim jeszcze ktokolwiek oficjalnie je zażądał. Wiedziała, że pies miał status jednostki zabezpieczającej kontrwywiad. I wiedziała, że niektóre twarze, które pojawiły się w szpitalu, nie należały do żadnego z oddziałów. Wiedziała też, że nie byli tu dla niej. Byli dla tego, co mogło się przez nią ujawnić. Późnym wieczorem, kiedy ostatni pacjent zasnął, a oddział przycichł, Elżbieta znalazła chwilę samotności. Usiadła na krześle przy oknie, z widokiem na ogrodzenie. Światła latarni rysowały kształty jak cienie z dawnych misji. – Jesteś gotowa? – zapytał nagle głos. To był ten sam funkcjonariusz ABW. Stał za nią bez zapowiedzi. Mówił cicho. W jego ręku niewielka koperta. – Co to? – spytała. Dowód, że to nie był pierwszy raz. Ani ten sam dyrektor, ani ta sama taktyka. Elżbieta spojrzała na psa. On już wiedział. Oczy spokojne, ale ciało gotowe. I co mam z tym zrobić? Przygotować się, odparł mężczyzna. Zanim historia stanie się aktem oskarżenia. A jeśli system znowu zamiecie to pod dywan, to my postawimy stół. Tego wieczoru Elżbieta nie spała. Rozpoczęła pisanie. Nie raportu, nie zeznania. Relacji. Spisanej z pamięci. Imię po imieniu. Fakt po fakcie. Nie dla zemsty. Dla tych, którzy już nie mieli głosu. Bo teraz nie chodziło już o nią. Rankiem szpital pulsował napięciem. Niewidocznym dla pacjentów, ale wyczuwalnym dla każdego, kto znał rytm pracy. Ktoś ważny miał się pojawić. Plotki krążyły. Ministerstwo? Media? Prokuratura? Elżbieta przyszła wcześniej niż zwykle. Mundur miała perfekcyjnie dopasowany, włosy spięte jak zawsze. Ale coś się zmieniło. Nie w jej twarzy, w sposobie, w jaki ją postrzegano. Pielęgniarka z nocnej zmiany podała jej bez słowa kartę pacjenta, ale przy przekazaniu dotknęła lekko jej ręki.
Był w tym gest więcej niż zgoda. Była ulga. O 9:00 zaproszono ją do sali konferencyjnej. Była już tam komisja wewnętrzna i ludzie z zewnątrz, nie w mundurach, nie w fartuchach, ale z oczami, które niczego nie zapisywały, bo wszystko już wiedziały. Na stole leżały dokumenty, nagrania, kopie maili, dowody. Pani Zawadzka, zaczęła jedna z kobiet, nie podnosząc głosu. Zna pani tego psa? Tak. Od kiedy? Od chwili, gdy inni przestali go traktować jak narzędzie. Cisza. Czy pies działał na pani polecenie? Nie. Działał, bo rozpoznał zagrożenie. Dla kogo? Dla mnie. I dla tej instytucji. To zdanie zawisło nad stołem. Mężczyzna z ABW wyjął pendrive. Podłączył go bez słowa. Ekran ożył. Nagrań było kilka. Z korytarza, z wejścia do gabinetu, z momentu interwencji. Wszystko czyste, ostre, niepodważalne. Jeden z członków komisji odchylił się na krześle. Wyglądał na zmęczonego. I co pani chce, pani Zawadzka? Elżbieta odpowiedziała bez wahania, żeby ci, którzy mają władzę, poczuli odpowiedzialność. A reszta? Żeby nigdy nie musiała wybierać między lojalnością a sumieniem. W korytarzu za drzwiami było słychać szum głosów, media. Ktoś przeciek puścił celowo. Ktoś inny, by ochronić siebie, udostępnił dane. W środku komisja milczała. I wtedy pies, który siedział dotąd u nóg Elżbiety, wstał. Jeden ruch. Jeden krok w stronę przewodniczącego. Niegroźny. Symboliczny. Przewodniczący spojrzał na niego. Potem na Elżbietę. To on ocalił pani życie? Nie. Odparła. On tylko pokazał, kto je chciał odebrać. Tego dnia dokumenty trafiły dalej. Na poziom, gdzie już nie dało się ich zatrzymać. A prawda została położona na stół, zbyt ciężka, by ją przesunąć. Po ujawnieniu materiałów nic już nie było takie samo. Szpital nadal funkcjonował. Pacjenci przychodzili, karetki przywoziły rannych, korytarze tętniły ruchem. Ale między personelem panowała nowa ostrożność. Zniknęły półuśmiechy, spojrzenia zza pleców. Zostało milczenie, w którym każda decyzja ważyła więcej. Dyrektor nie wrócił. Oficjalnie na urlopie zdrowotnym. W rzeczywistości objęty śledztwem, którego zakres poszerzano z każdym dniem. Kiedy media dotarły do nazwisk, do relacji innych pracowników, zaczęto mówić o schemacie, nie o incydencie. Elżbieta została na oddziale. Nie przeniesiono jej, nie zwolniono, nie awansowano. Po prostu trwała. Punkt ciężkości, wokół którego wszystko zaczęło się przesuwać. Pies był przy niej. Zawsze, oficjalnie, jeszcze w okresie obserwacji po operacji. Nieoficjalnie. Strażnik. Symbol. Cień, który oddychał spokojnie przy jej nodze. Administracja próbowała zapanować nad narracją. Pojawiły się nowe procedury, nowe szkolenia, spotkania z psychologami, z których nikt nie wychodził z lżejszym sercem. Wszyscy wiedzieli, to nie było leczenie rany, to był opatrunek na systemowy krwotok. Pewnego dnia Elżbietę wezwano do centrali. Warszawa. Biuro, w którym zasłony były zawsze zasunięte, a kawa smakowała jak obowiązek. Pani obecność wywołuje napięcia, powiedział starszy urzędnik. Utrudnia powrót do normalności. Może właśnie to jest normalność, odpowiedziała. Pani zachowanie, choć zrozumiałe, może zostać odebrane jako podważanie struktury. Jeśli struktura chroni krzywdę, to powinna zostać podważona. Cisza. Potem próba kompromisu. Możemy zaproponować inne stanowisko, mniej eksponowane, w innym województwie.
Elżbieta spojrzała na nich spokojnie. A pies? Zostanie przesunięty do ochrony obiektu o wyższym priorytecie. Czyli zostanie rozdzielony ze mną? Takie jest zalecenie. Od kogo? Nie jesteśmy upoważnieni do ujawnienia. Elżbieta wstała. Nie zgodzę się. To nie była prośba. Wiem, ale wy też wiecie, że teraz patrzą na was inni. I że ten pies, jak każdy świadek, zapamiętuje. Na korytarzu czekał już. Siedział spokojnie. Gdy ją zobaczył, podniósł się bez komendy. Przeszedł do niej. Ich kroki były równe, ciche. W milczeniu powrócili do Wesołej. I tam czekała już cena za wypowiedzenie ciszy. Pogłoski o zbliżającym się przesłuchaniu dyrektora rozchodziły się szybciej niż oficjalne komunikaty. Każdy wiedział, że kulminacja jest blisko, ale nikt nie mówił tego głośno. Tego dnia w szpitalu powietrze było gęste, jak przed burzą. Elżbieta rozpoczęła dyżur jak zwykle. Sprawdziła salę po sali, porozmawiała z rodzinami pacjentów, uzupełniła dokumentację. Pies nie odstępował jej nawet na chwilę. Jego obecność nie była już dziwna. Była oczekiwana. Jakby sam budynek dostosował się do niego. Przed południem wezwano ją do sali konferencyjnej. Tym razem nie czekał tam nikt z szpitala. Tylko ludzie spoza, cywilni, prawnicy, przedstawiciele Komisji Sejmowej do spraw etyki w ochronie zdrowia i prokurator. Pani Zawadzka, zaczął prokurator, przyszliśmy nie po odpowiedzi, tylko po potwierdzenia. Czyli wszystko już wiecie, odparła spokojnie. Wiemy, ale teraz to musi zostać zapisane. Przesłuchanie trwało ponad godzinę. Pytania były szczegółowe, ale pozbawione ironii. W ich tonie była rzeczowość, której brakowało od samego początku tej sprawy. Kiedy wyszła z sali, w korytarzu czekał tłum. Nie dziennikarze, pracownicy, lekarze, salowe, pielęgniarze, technicy. Milczeli, ale stali. Nie jako manifest, jako świadkowie. To był moment, w którym system naprawdę się zachwiał. Po południu zapadła decyzja. Tymczasowe zawieszenie dyrektora przekształcono w postawienie zarzutów. Ujawniono, że nie był to odosobniony przypadek, że system milczenia działał przez lata. Administracja próbowała opanować sytuację. Ale już było za późno. Zbyt wiele nazwisk, zbyt wiele relacji, zbyt wiele oczu, które widziały. Wieczorem Elżbieta zeszła na izbę przyjęć. Pies szedł przy nodze, jak zawsze. Na ławce siedziała młoda pielęgniarka, nowa. Trzymała dłonie zaciśnięte w nerwowym uścisku. Elżbieta usiadła obok. Wiesz, że nie musisz zgadzać się na wszystko, powiedziała cicho. Dziewczyna uniosła wzrok. Ale pani zgodziła się milczeć. Tak, za długo, ale już nie. Pies położył głowę na jej kolanie. Dziewczyna uśmiechnęła się blado. On czuje, że jest już bezpiecznie. Elżbieta spojrzała na zwierzę. On wie, że coś się skończyło. Tylko jeszcze nie wiemy, co się zaczyna. I wtedy w oddali rozległ się huk drzwi. Niegwałtowny, symboliczny. System właśnie zaczął się rozpadać. W dniu ogłoszenia wyroku nikt nie przyszedł na oddział z kamerą. Nie było mikrofonów, nie było fleszy. Sala sądowa mieściła się daleko w Warszawie. Ale echo decyzji dotarło do Wesołej jeszcze tego samego popołudnia. Guilty. Winny. Zwolniony ze stanowiska. Odsunięty od pracy w ochronie zdrowia, sprawa karna przekazana do dalszego postępowania. W szpitalu nie świętowano. Nie rozmawiano o tym. Nie komentowano. Ale zmieniło się wszystko. Nazwisko z drzwi dyrektora zniknęło. Jego biurko opróżniono po cichu. Nikt nie zapytał, kto to zrobił. Tego dnia Elżbieta wyszła z pracy później niż zwykle. Pies jak zawsze czekał przy wyjściu. Siedział spokojnie, jakby wiedział, że nie musi już niczego bronić. Tylko być.
Na zewnątrz zapadał zmierzch. Światło przecinało niebo jak ostrze. Powietrze było zimne, ale nieruchome. Bez wiatru, bez hałasu. Elżbieta przystanęła przy barierce, spojrzała w dal. Miasto żyło dalej, nieświadome, że w tym budynku wydarzyło się coś, co nie miało precedensu. Nie chodziło o to, że wygrała, bo nic nie zostało wygrane. Chodziło o to, że coś zostało zatrzymane w odpowiednim momencie i że nikt, nawet pies, nie musiał rzucić się do gardła, by sprawiedliwość zaczęła działać. Za nią stał cień systemu, który chciał milczenia. Przed nią cisza, która niosła konsekwencje, niepewność, nie przyszłość, tylko trwanie. Zamknęła oczy, westchnęła krótko i ruszyła dalej. Pies szedł przy niej, jak zawsze, bez rozkazu, bez smyczy, tylko z uważnością, bo czasem godność nie polega na walce, tylko na tym, by nie zejść z własnej ścieżki i pozostać w ciszy, w zgodzie ze sobą. Bo w polskiej tradycji godność nie leży w władzy ani w krzyku, leży w tym, by stać prosto, nawet gdy nikt nie bije brawo. Subskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten film.